Są w twoim życiu rozdziały, do których nie chcesz wracać, zamknięte, ukryte tak głęboko, że udajesz, że ich nie ma. Ale prawda jest prosta i nie do obejścia. Dopóki ich nie otworzysz, one wciąż piszą twoje życie. Każdy z nas nosi w sobie księgę, której nie da się wyrzucić ani przepisać od nowa. Możesz ją zamknąć, możesz ją odłożyć na półkę, możesz próbować zagłuszyć to, co w niej zapisane, ale nie możesz przestać nią żyć. Są w niej strony, które czytasz z wdzięcznością. Są takie, które dają ci poczucie wartości, ale są też takie, których boisz się dotknąć, jakby sam powrót do nich miał cię złamać. I właśnie w tym miejscu zaczyna się największe złudzenie człowieka, że można być sobą, omijając część własnej historii, że można dojść do pokoju, uciekając od tego, co boli, że można spotkać Boga gdzieś obok swoich ran. Tymczasem nie spotkasz Boga w ucieczce od swojej historii. Spotkasz Go tam, gdzie najbardziej boisz się wejść, w tym, co zostało odrzucone, zranione, ukryte. Bo Bóg nie przychodzi do wersji idealnej, nie zbawia tego, kim chciałbyś być. On przychodzi do prawdy, do twojej realnej historii, do twoich ran, do tego, co w tobie niedokończone i dopiero tam zaczyna się uzdrowienie. Pytanie więc nie brzmi, czy masz trudne rozdziały. Pytanie brzmi, czy masz odwagę je otworzyć. Nie po to, żeby rozdrapywać ból, ale po to, żeby przestał tobą rządzić, bo może właśnie tam, gdzie nigdy nie zaglądasz, czeka na ciebie największa łaska i początek prawdziwej wolności. Życie każdego człowieka jest jak księga, w której są zapisywane różne wydarzenia, nasze słowa, uczucia, myśli, przeżycia, modlitwy, marzenia, wyobrażenia, lęki i stany szczęścia. Po prostu wszystko, co nas spotyka. Wszystko to jest zapisywane gdzieś wewnątrz nas, na obszernych kartach pamięci. Zapewne czytałaś niejednokrotnie książki i były tam rozdziały, które cię wzruszały, ale i takie, które nużyły. Były i takie, które człowiek chciał czytać kilkakrotnie i takie, do których już nigdy się nie sięga, bo się ich człowiek boi. Pamiętam, że kiedy zacząłem czytać Biblię, przez jakieś 3-4 lata nie czytałem opisów męki Jezusa. Rozczytywałem się w przypowieściach i cudach, ale gdy zaczynały się te rozdziały, które mówią o ogrodzie oliwnym i dalej te o męce, omijałem je. Bałem się czytać o męce Jezusa, bo mi to przypominało moje przeżycia, te dramatyczne, i do których lękam się wracać, a chętnie bym je wymazał z pamięci. Ale czy wtedy moje życie byłoby jeszcze moim? Gdybym sobie tak po prostu amputował część pamięci. Czy ja byłbym jeszcze sobą? Wszak tylko wtedy jesteśmy sobą, gdy przyjmujemy siebie we wszystkich wymiarach. W pełni rozwinięta osobowość, albo inaczej mówiąc dojrzała, jest u tego człowieka, który w pełni zgadza się na wszystko, co przeżył i na wszystko, co stanowi o jego kształcie istnienia. W Marcinie Sulpicjusz Sewer napisał, że on zawsze się uśmiechał i nigdy go nie widziano rozzłoszczonego lub oburzonego. Kiedy go spytano, skąd u niego taki spokój, rzekł: wszystko, co mnie spotkało w życiu, przyjąłem tak, jakby z ręki Bożej, wierząc, że w tym wszystkim był On obecny. Człowiek pogodny to ktoś, kogo bardzo chętnie widzimy. Ale człowiek pogodny to taki, który na wszystko, co przeżył, zgodził się, wierząc, że pochodziło to z ręki Boga. Hiob mówi: dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. Księga Hioba, 2 rozdział, wiersz 10. Człowiek pogodzony to i pogodny.
pogodzony z przeszłością i gotowy przyjąć to, co przyniesie mu przyszłość, wierząc, że we wszystkim jest Bóg. Oto pełnia podobieństwa do Chrystusa. Cechy, które wyróżniają kogoś takiego, cechy człowieka pogodzonego, który ma w pełni rozwiniętą osobowość, to po pierwsze prawdziwość. Jest to ktoś, kto z tą samą gotowością przyjmuje pochwały, jak i nagany. Z tą samą odwagą odkrywa w sobie zalety, jak i wady. Z tą samą szczerością potrafi przypomnieć sobie chwilę chwały, jak i hańby, wielbiąc za wszystko Boga. Jego emocje i uczucia, wyrażane na zewnątrz, są prawdziwym wyrazem wewnętrznych przekonań i przeżyć. Jest prawdziwy. Po drugie, cechuje go zgoda na siebie, czyli samoakceptacja. Nie uważa się ani za gorszego od innych, ani za lepszego od innych, gdyż wartość swojej osoby nie porównuje z innymi ludźmi, ani z tym, co oni mówią o nim. Wartość swojej osoby odnosi do Boga. Zgadza się na siebie takim, jakim jest. Zgadza się na swój wygląd zewnętrzny, wraz z pewnymi defektami nawet ciała, jak i jego pięknem i harmonią. Zgadza się na swoje wnętrze, na swoje uczucia, na swoje przeżycia, na swoje reakcje, na sposób reagowania, na swój temperament, na swoje zdolności, słabości, ułomności, na swoją inteligencję i intelekt, na swoje wykształcenie albo jego brak, na poziom duchowości albo na swoją niedojrzałość. Wreszcie na swoje możliwości, jak i ograniczenia i przyjmuje jedno i drugie. Ma poczucie rzeczywistości, godzi się z tym, co jest i jest nastawiony na przezwyciężenie trudu, barier, przeszkód. Po trzecie, jego wiara w Boga ma podstawę w tym, że wierzy w to, że Bóg go kocha. I to takim, jakim go stworzył. I takim, jakim go chce mieć w przyszłości dzięki upodobnieniu do Chrystusa. Bóg takimi nas kocha, jakimi będziemy w przyszłości z Jego daru, nie takimi zaś, jakimi jesteśmy z zasługi naszej. Wierzy w Boga i w to, że Bóg go stworzył. A skoro Bóg go stworzył, to kocha go, bo Bóg ma upodobanie w swoich stworzeniach. Wierzy w to, że uczynił wszystko dla miłości Jego samego. Stara się trwać przy niezachwianym systemie wartości. Nie ulega łatwo opiniom innych, ma swoje zdanie, ale nie jest przekorny czy uparty, czy sztywny. Swój system przekonań, czyli to, w co wierzy, ciągle ulepsza, poprawia, przemienia i nieustannie się nawraca. Stąd jeszcze jedna cecha. Zdolność do samokrytyki. Ma dystans do siebie. Umie się z siebie pośmiać. Ma zdolność do zmiany decyzji, jeśli uzna ją za błędną. Umie przyznać się do błędu lub do zła, które popełnił. Ale umie też przyznać się do swoich zdolności. Umie przyznać się też do tego, że miał coś dobrze zrobić. Odmiennie jest u kogoś, kto żyje w niepogodzeniu się ze sobą i z Bogiem, a także z życiem i z innymi. Takie niepogodzenie uniemożliwia świętość. Mówi o tym Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, od wiersza 23 do 26. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pobudź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, gdzie przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Jest możliwa i taka interpretacja tego tekstu. Żaden nieprzyjacielem, z którym trzeba się pogodzić w drodze, jesteśmy my dla siebie. I jeśli żyjemy w niepogodzeniu na siebie, na innych, wreszcie na Boga, zamyka nas to jakby w więzieniu, tak jak w tej przypowieści. Najpierw pojawia się dozorca, czyli poczucie zagrożenia. Sędzia, czyli nieustanne wyrzuty sumienia. W końcu więzienie, czyli zniewolenie. To owoce niepogodzenia. Jeśli więc ktoś przeżywa samoodrzucenie z powodu jakichś wydarzeń, krzywd, grzechu lub przykrości, będzie miał w sobie nagromadzonej dużo złości, która będzie wybuchać nawet w niespodziewanych okolicznościach. Będzie też miał pokusę ukrywania tego, czego w sobie akceptuje, na co się nie zgadza. Próbując podkreślać jakieś idealne cechy, które będzie sobie przypisywał. Im dogłębniejszą niezgodę i niepogodzenie przeżywa do siebie, tym bardziej na zewnątrz będzie się starał przypisać jakieś wartościowe cechy sobie samemu. Albo będzie się też krępował idealnymi, radykalnymi i bezwzględnymi postanowieniami, jakby był dozorcą dla siebie. I to wszystko będzie dla niego jakby więzieniem. Stanie się też samym, dla siebie samego, dozorcą wyliczającym się do ostatniego grosza. Wtedy kto taki już nie widzi w sobie kogoś wartościowego. Nie umie docenić tego, co już osiągnął. Przeżywa ciągłe poczucie winy. Nie jest pewny swoich decyzji. Czuje się bezsilny i bezradny. Nieustannie uważa się za skrzywdzonego i we wszystkim dopatruje się krzywdy. Każdego dnia ma do siebie jakieś pretensje i żal. Źle myśli o sobie i źle traktuje otoczenie. Spodziewa się pogorszenia sytuacji. Dlatego też taka osoba wmawia sobie albo przypisuje sobie dodatkowe rozdziały do księgi swojego życia. W tych rozdziałach jest mowa o tym, czego człowiek nie przeżył albo czego nie posiada. Są to rozdziały fikcyjne, wymyślone, wymarzone. Zdolność do koloryzowania, do przypisywania sobie cech, których człowiek nie posiada. Chwalenie się, próżność, maskowanie, udawanie. Wyobraża więc sobie, że powinien być idealny, narzuca sobie postanowienie, że będzie zawsze silny i we wszystkim sobie da radę. Wmawia sobie, że jest piękny, inteligentny, daje wszystkim do zrozumienia, że jest wykształcony i że na wszystkim się zna. Wymaga od siebie, żeby wszystko mu się udało. Twierdzi, że wszyscy powinni go kochać i że on powinien uczynić wszystko, by tak było. Nie wolno mu się w niczym pomylić. Nie wolno mu się potknąć ani doznać porażki. Wymaga od siebie, żeby być zawsze nieugiętym, doskonałym i silnym. Teraz możesz łatwo się zorientować, czy żyjesz w zgodzie na siebie, czy też w niepogodzeniu ze sobą. Jeśli żyjesz w zgodzie na siebie, nie ma potrzeby wracać do przeszłości. Ale jeśli drugi zestaw dotyczy w jakiejś mierze ciebie, ten dodatkowy, to ma jeszcze raz otworzyć przed Jezusem księgę swojego życia i dokładnie każdy rozdział przejrzeć, a szczególnie 7. Poprawić ten 7 rozdział, ten dotyczący najtrudniejszych przeżyć i porównać z życiem Jezusa, żeby doznać Jego uzdrowienia. Gdyż zostało napisane, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Izajasz 53:5. Jakim sposobem Jego rany mogą stać się naszym uzdrowieniem, skoro swoje ukryliśmy w zakazanym rozdziale? Zdrowie przychodzi do nas wtedy, kiedy przekonujemy się, że Jego rany i nasze są podobne. To znaczy czynią nas podobnymi, a więc bliskimi. Kiedy jesteśmy do kogoś podobni, ktoś nam się podoba i my budzimy u tego kogoś podobnie. Na pewno nie jeden raz to przeżyłaś, że był ci ktoś taki bliski, kto miał podobne przeżycia do twoich.
Podobieństwo budzi miłość, a miłość dopełnia zdrowienia. Gdyż miłość usuwa gorycz żalu i truciznę złości na siebie, na swoją historię. Żeby zobaczyć podobieństwo do ran Chrystusa, trzeba wydobyć na światło własne rany. Wszyscy wiemy, że szatan jest władcą ciemności. Ale co to znaczy? To znaczy, że władza wszędzie tam panuje ciemność. A więc panuje nad wszystkimi tymi kartami księgi, które są niewyjaśnione światłem Ewangelii, światłem Chrystusa. Są one głęboko ukryte z nas samych, schowane tak, że my sami już do nich nie wracamy. To są sklejone karty i tworzą jeden rozdział. Rozdział mroku, do którego nie zaglądamy i nie wpuszczamy tam światła. Boimy się tego. Tam, gdzie lęk, tam nie ma miłości. Gdzie ma miłości, nie ma uzdrowienia. Są tam więc zapisane rzeczy, z którymi nie umiemy sobie poradzić, za które się nie lubimy i rzeczy, w których doznaliśmy braku miłości od innych. Rzeczy, które nas upokorzyły i które do dziś bolą. Są tam złe uczucia, uczucia żalu, złości, nienawiści, niechęci, pragnienia odwetu, bólu, rozpaczy, bezsilności, lęku i niepokoju. I wszystko to zapisane mrocznym atramentem. Są tam wspomnienia i obrazy, o których wolimy nie myśleć. Mamy je w ciemnościach, ale niestety wszystko, co ciemne, już nie należy do Chrystusa, który jest przecież światłością. To wszystko już należy wtedy do szatana, który jest władcą tego, co ciemne. Oczywiście nie wolno tego zakazanego rozdziału czytać wszystkim. Należy go jednak otworzyć przed Chrystusem i wobec takiej osób, do których się ma zaufanie. Bez zaufania nie wolno zobaczyć. I tylko dlatego ośmielam się mówić ten list dźwiękowy Ciebie, ponieważ wierzę, że zaufałaś tym słowom. Że zaufałaś mojej osobie. I zamierzam Twoje zaufanie wykorzystać dla uwielbienia Jezusa w Tobie. Dla Twojego uzdrowienia w ranach Chrystusa. Wierzę, że wierzysz Jezusowi. To jest moją posługę.